Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie słuchawki bezprzewodowe firmy Joyroom model JRT13. Także zapraszam Was do oglądania. No ale oczywiście zanim zaczniemy testy, jak zawsze moi drodzy, szybki unboxing i zobaczymy, co dostajemy w opakowaniu oprócz samych słuchawek. No i oczywiście jak te słuchawki wyglądają, bo bardzo mnie ciekawi właśnie ich wygląd, kształt oraz funkcje, jakie one mają, bo mają naprawdę mega dużo funkcji. Także chciałbym zobaczyć jak najszybciej, z czym to się je, że tak powiem. I uwaga, tak one się prezentują. Mamy oczywiście same słuchawki, do których przejdziemy za chwilę. Tutaj mamy przewód USB, jest to dokładnie USB typu C, czarny kolor, no i same nasze słuchawki. Opakowanie na razie damy na bok i zobaczcie moi drodzy, tak prezentują się po wyjęciu z pudełka nasz zestaw, nasze słuchawki, nasz zestaw słuchawkowy. Oczywiście po otwarciu gotowe do sparowania. Model JRT13 przede wszystkim wygląda naprawdę bardzo dobrze. Sam case wykonany jest z plastiku, ale jest to naprawdę dobrej jakości tworzywo. Wszystko jest dobrze spasowane, nic nie trzeszczy, a trzymając zarówno słuchawki, jak i samego case'a, mamy wrażenie, że jest to sprzęt premium. Na początek trochę na temat samego etui. Tutaj po otwarciu widzimy dwie białe, błyszczące słuchawki. Jak spojrzymy na sam spód naszego pudełka, to można dostrzec dwa piny służące do ładowania słuchawek. Na froncie znajduje się dioda sygnalizująca nam na przykład o tym, że nasze słuchawki się ładują. Z tyłu zostały umieszczone informacje techniczne, a na spodzie port USB typu C, którym możemy naładować naszego case'a, ale to nie wszystko, dlatego że do ładowania możemy również dobrze wykorzystać ładowarkę bezprzewodową. Na koniec jeszcze podam wymiary i jest to kolejno 55,3 mm na 46,5 mm na 22,5 mm. Teraz czas na same słuchawki, bardzo ładne i błyszczące, no ale co z dźwiękiem? O tym powiem troszeczkę później. Co do budowy, to przypominają one trochę AirPodsy i mają podobne funkcje, natomiast design jest troszkę inny. Słuchawki pozbawione są jakichkolwiek gumek, nie ma ich w zestawie, jak i nie możemy ich zamontować na nasze urządzenie. Są one bardzo fajnie wyprofilowane, przez co pasują do każdego ucha. Nie ma potrzeby wciskania ich na siłę, aby się trzymały, wystarczy lekko włożyć i gotowe. Słuchawki sparujemy z naszym urządzeniem przy pomocy protokołu Bluetooth wersji 5.0. Pojemność baterii to 30 mAh na słuchawkę, natomiast samego case'a to aż 400 mAh, co pozwoli nam na 3,5 godziny słuchania muzyki bądź rozmowy, a w trybie standby mogą one wytrzymać nawet do 120 godzin. Po rozładowaniu naładujemy je do pełna w ciągu godziny, a czas ładowania case'a to 1,5 godziny. Wymiary samej słuchawki to 35,2 mm na 16,4 mm na 18,3 mm, a ważą one zaledwie 44 gramy. Tworzywo, jakie zostało użyte do ich produkcji, to ABS. Kolejny etap to jakość dźwięku oraz funkcjonalności naszego urządzenia. Co do dźwięku, to od razu powiem, że jest naprawdę dobrze. Jest on czysty, nic nie trzeszczy, a muzyki słucha się naprawdę przyjemnie. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy, mamy tutaj funkcję redukcji szumów, dzięki czemu nasz dźwięk ma być czysty i pozbawiony szumów z otoczenia. Według mnie jest to dobre rozwiązanie, chociaż czasem zdarzyło się, że byłem słabo słyszalny i był słyszalny taki lekko metaliczny pogłos. Kolejna ciekawa funkcja to zastosowany smart sensor na podczerwień, który wykrywa, gdy słuchawka jest wyciągnięta z ucha i automatycznie pauzuje utwór bądź odtwarzany film do momentu, aż nie włożymy jej ponownie. Dodatkowo są one wodoodporne i posiadają klasę szczelności IPX5. Ogólnie model ten wygląda i działa naprawdę bardzo dobrze. Fakt, że same słuchawki są bardzo lekkie, sprawia, że prawie ich nie zauważamy, a dodatkowo długi czas działania na baterii czy możliwość naładowania ich od 4 do 5 razy z etui sprawia, że są one jeszcze bardziej atrakcyjne. No i teraz dla Was krótka próbka jakości rozmów. Jest to fragment właśnie mojej rozmowy telefonicznej, nagrany przy użyciu pewnego programu, więc ta jakość może troszeczkę odbiegać od oryginału.
Natomiast tak mnie słychać podczas rozmowy, mniej więcej tak mnie słychać podczas rozmowy. Tutaj właśnie ciekawi mnie też, jak jest z tą redukcją szumów tego otoczenia, czy jest to słyszalne na nagraniu, czy jest to dobrze wytłumione i za chwilę sobie będziemy mogli ocenić. No i czas, moi drodzy, na krótkie podsumowanie prezentowanych dzisiaj słuchawek firmy Joyroom. Tak jak mówiłem, jest to model JRT13 i kilka słów odnośnie moich spostrzeżeń, moich uwag odnośnie tego modelu. Przede wszystkim, moi drodzy, jestem naprawdę pod wrażeniem, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Tutaj firma Joyroom, ja już nieraz miałem styczność z produktami firmy Joyroom i tutaj ponownie okazuje się, że są to naprawdę produkty bardzo dobrej jakości. Ta ładowarka prezentowana wcześniej, wcześniejszy model słuchawek, tak samo ten model są wykonane naprawdę bardzo starannie. Wszystko jest dobrze spasowane, nic nie lata i wszystko działa tak naprawdę jak powinno. Dodatkowo, jeżeli chodzi o te funkcjonalności, które zostały tutaj zaimplementowane, to bardzo fajnie podoba mi się opcja podobna do tego, co mają słuchawki AirPodsy od Apple'a, że jeżeli używamy tych słuchawek i na przykład w momencie, kiedy chcemy chociażby przekazać jedną słuchawkę drugiej osobie, czy na chwilę je zdjąć, aby, nie wiem, wyjść, skorzystać z toalety, czy z kimś porozmawiać, automatycznie odtwarzany film czy utwór się pauzuje. Więc naprawdę jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dodatkowo to, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, również jest na bardzo dobrym poziomie. Kolejna kwestia, nie mamy tutaj dołączonych żadnych gumek do zestawu, nie musimy żadnych nakładek zakładać na te słuchawki, wystarczy po prostu umieścić je w naszym uchu, abyśmy ze spokojem mogli słuchać muzyki. No i kolejna bardzo fajna kwestia to oczywiście bezprzewodowe ładowanie, wystarczy położyć je na takiej ładowarce bezprzewodowej, aby zaczęły się automatycznie ładować. Natomiast jeżeli takowej nie posiadacie, to również dobrze możecie użyć portu USB typu C, aby tego case'a do pełna naładować. I tak jak widzieliście, rzeczywiście te 3,5 godziny ze spokojem, moi drodzy, te słuchawki wytrzymują, czasami nawet dłużej, w zależności też od tego, na jakiej głośności słuchacie. Jeżeli chodzi o wypadanie z uszu, nie było czegoś takiego, że podczas chodzenia czy podczas pracy te słuchawki gdzieś tam mi wypadały, podczas ruszania głową te słuchawki mi wypadały z uszu. Nie ma czegoś takiego, siedzą naprawdę bardzo fajnie. Nie musimy też ich bardzo mocno dociskać, wciskać. Naprawdę wystarczy je lekko włożyć i tak naprawdę możemy już ich używać. Dodatkowo tutaj, jeżeli chcecie, tak naprawdę możemy sterować, cały panel sterowania znajduje się zarówno na jednej, jak i na drugiej słuchawce, więc nie ma problemu, jeżeli chcemy używać tylko jednej słuchawki. No i tak, moi drodzy, pokrótce prezentują się słuchawki firmy Joyroom, model JRT13. Jeżeli chcielibyście nabyć taki zestaw, to oczywiście niezbędne linki umieszczę w opisie pod filmem. Na dzisiaj to by było wszystko ode mnie, moi drodzy. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, również subskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia!